Cześć siemano. Na początku tego filmu może załatwię sobie sprawę Tibia Coinów, ponieważ obiecywałem, że od czasu do czasu pod filmami, wyrywkowo z komentarzy pod filmami będę losował Tibia Coiny. Ewentualnie jak pod którymś filmem będzie 100 łapek w górę, to takie coiny wylosuję. No, pod żadnym filmem chyba 100 łapek się nie nazbierało, natomiast chciałbym wyróżnić jeden komentarz, który dodany przez Was, który pojawił się pod ostatnim filmem. Nie jest to losowanie, po prostu komentarz na tyle bardzo mi się spodobał, że postanowiłem go po prostu wyróżnić i nagrodzić właśnie Tibia Coinami. Jest to komentarz, który widzicie gdzieś tutaj na ekranie. Tutaj widza o niku Jomak330, także kolego pod swoim komentarzem albo pod tym filmem w komentarzu podaj swój nick z Tibi, na który będę mógł przesłać Tibia Coiny. Mega fajne pomysły, mega mi się podobały, bardzo ciekawy komentarz, także tak jak mówię, chciałem jakoś ten komentarz wyróżnić, bo mega ma on potencjał. No i tak naprawdę jeśli w tej kwestii to jest wszystko. Tak jak mówię, podaj proszę w komentarzu pod tym filmem swój nick z Tibi, na który mam wysłać Tibia Coiny. No i jak tylko go zobaczę, to te coiny do Ciebie wyślę. Dzięki. A teraz przejdźmy sobie do tematu filmu, bo zauważyłem, że spodobała Wam się seria Stop EQ dla danej profesji. Prosiliście właśnie o Paladyna, więc jedziemy sobie dzisiaj z Paladynem. I kurczę, analizując sobie ekwipunki dla Paladyna, zastanawiałem się, jak zrobić to najlepiej, tak żeby nie wymienić Wam po kolei każdego EQ, bo to już nie jeden na YouTubie gdzieś tam robił. Chciałem jak troszeczkę inny punkt widzenia narzucić. Też pamiętajcie, ja nie gram Paladynem, raczej mam 250 Paladyna, którym czasami od czasu coś sobie popykam, natomiast jeśli chodzi o jakieś takie bardziej zaawansowane granie, to jeszcze tutaj nie miałem okazji i jak zwykle jest to moja subiektywna opinia na temat różnych rzeczy, gdzieś tam konsultowana z bardziej doświadczonymi Paladynami, natomiast nadal jest to mój subiektywizm. Zaczniemy sobie od hełmów. I kurczę, to tak naprawdę jak z każdym EQ miałem tutaj problem. Na pewno zaczynamy na początku jakiś tam Zao Helmet czy Demon Helmet, z którym sobie biegamy, aż do momentu, aż będziemy mogli po prostu założyć coś lepszego. Na setnym levelu dostajemy Elite Draken Helmet, który daje nam jeden dista i slota, i on jest fajny i z nim tak naprawdę będziemy biegać długo, bo przynajmniej do tego 180 levela, aż będziemy mieć Dark Whispersa, który po prostu jest lepszy o tyle, że po pierwsze jest bardzo tani, po drugie ma 2 dista, i po trzecie, co ważne, ma 2 sloty, czyli już będziemy mogli oprócz mana licza dorzucić sobie na przykład dista albo Magic Level i to będzie już robić robotę. Natomiast jest to taki powiedzmy hełm przejściowy i sytuacyjny, bo tak naprawdę daje nam gdzieś tam 3% na lód, więc nie jest on zbyt uniwersalny. Pierwszy taki uniwersalny hełm, który dostaniemy, to jest Lion's Punch Helm, który daje nam też 2 dista, ma też 2 sloty, natomiast oprócz odporności na ziemię ma jeszcze 3% fizyka, i to ten fizyk tutaj już będzie robił będzie nam pomagał, robił robotę, i też ten hełm teraz jest w miarę tani, bo na pewno jest tańszy od Falcon Coifa, i przede wszystkim możemy go użyć już od 230 poziomu, więc między tym 180 a 230 przeskok nie jest duży, natomiast przeskok cenowy, bo podejrzewam, że za Sponge Helma trzeba będzie dać z 8 kk pewnie przynajmniej, za Dark Whispersa kilkasetka, więc różnica w cenie jest duża, więc także póki nie będziecie mieć pieniędzy na Sponge Helma, to spokojnie w Dark Whispersie możecie sobie popylać. I będzie on fajnym hełmem. Natomiast oczywiście potem sytuacyjnie tak naprawdę mamy Sponge Helma i Coifa, bo Coif daje nam odporność na ogień, na Sponge na ziemię, poza tym atrybuty mają takie same. Coif jest do 300 poziomu, to jest zasadnicza tutaj różnica, poza tym to tak jak mówię, sytuacyjnie w zależności od tego jakie odporności potrzebujecie, taki wybierzecie. Natomiast od 400 poziomu dostajecie Alicorna, i to jest na pewno najlepszy, tak jak zgodnie z nazwą Bezin Slot, hełm dla Paladyna. Lepszego po prostu nie ma, bo daje wam po pierwsze 3 disty, to wydaje mi się całkiem sporo. Macie 2 sloty, czyli nadal możecie sobie włożyć 2 imbuingi,
no i do tego macie odporności na wszystko, na wszystkie żywioły 5%, więc no wydaje mi się to mega spoko i tak naprawdę no jest dzięki temu najbardziej uniwersalnym, najlepszym i najbardziej jednocześnie uniwersalnym hełmem. No cena jest kosmiczna, no bo ponad 200 kk, no natomiast jeśli was stać, to naprawdę warto. No jeśli oczywiście macie mniejszy poziom, nie macie tyle pieniążków na zbyciu, żeby aż tyle zainwestować, to oczywiście tak jak powiedziałem, ten Lion Sponge Helm będzie najtańszą uniwersalną opcją, bo daje wam 2 sloty, 2 disty, no i oczywiście 3% fizyka i to będzie tutaj naprawdę oddawało. Przechodząc sobie do zbroi, no to tu też nie chciałbym jakoś tam za bardzo kombinować. Wiadomo, do 100 levela co złapiecie, tego używacie, nie ma większego znaczenia. Na 100 macie Master Archera, który daje wam 3 disty i slota. Na 150 dostajecie Deathloikę, która ma też 3 disty, natomiast ma już 2 sloty. Ma 5% jeszcze od śmierci odporności, a to jest mniej istotne. Chyba że wybieracie się na Werehieny, a pewnie sporo czasu tam spędzicie, no to te 5% na śmierć będzie spoko. No ale ważniejsze są 2 sloty, nie? Wkładacie sobie Life Leecha, do tego wkładacie sobie odporność na ziemię, macie 5% na śmierć i na Werehieny, które pewnie będziecie do 300 przynajmniej zapiekać, no to będzie tak. Więc na pewno polecam Deathloikę, fajny armorek, taki dość też uniwersalny dzięki temu. Natomiast jeśli chodzi o Gnome Armor, Embrace of Nature czy Mutated Skin Armor, no dla mnie to są tak naprawdę zbrojki, które są sytuacyjne, no bo gdzieś tam Gnome ma odporność na energię, Embrace of Nature na lód, natomiast Mutated Skin Armor na ziemię. No i poza tym to te mniej więcej te statystyki są gdzieś tam podobne. No Embrace of Nature nie ma odporności na fizykę, no Gnome i Mutated mają, więc będą lepsze, bardziej uniwersalne, no jednak no Gnome ma ten minus na lód, więc tam gdzie biją z lodu, no to tam już go nie założycie. Natomiast według mnie fajną opcją 230 poziom, 230 poziom, dostajecie Ghost Chestplate'a, który daje wam 3% od odporności od fizyka, do tego ma 2 sloty i daje 2 dista, więc będzie bardzo fajną opcją, taką uniwersalną, tak naprawdę założycie go wszędzie. No kwestia tego jaki imbuing w niego włożycie, więc myślę, że jest dosyć tani, więc to taka fajna opcja na niedrogą zbroję, która będzie dosyć uniwersalna na większość spotów. Tak jak mówię, te pozostałe są gdzieś bardziej sytuacyjne w zależności od tego jakich żywiołów potrzebujecie i na przykład nie chcecie robić więcej imbuingów albo potrzebujecie 2 odporności, a nie jedną na danego spota, no to wtedy wiadomo, tamte będą lepsze, bo macie wbudowaną odporność, plus dokładacie sobie imbuing, no i oczywiście na Life Leecha imbuing to jest must have, tutaj nie ma za bardzo dyskusji. Natomiast ten Ghost Chestplate po prostu będzie uniwersalny i tani i będzie fajny, tak? Pod tym względem. Natomiast oczywiście najlepszą zbroją będzie Soul Shell od 400 poziomu, gdzie dostajecie 4 dista, macie 2 sloty, macie 15% na ogień i jeszcze 3 fizyka. Tylko no, tak naprawdę czy za te 2 disty i ten ogień warto dopłacać? No na pewno tam, gdzie potwory biją z ognia albo z 2 żywiołów, no to warto, tak? No bo będziecie mieli bardzo dużo odporności z ognia, bo 15% to tyle co imbu. Do tego wkładacie sobie drugi żywioł i Life Leecha i jest mega, tak? Natomiast to jest pewnie ponad 100 kk różnicy w cenie, więc i też już nie jest aż tak uniwersalna, no bo macie nadal 2 sloty, tyle że macie ten ogień i tak samo macie te 3 fizyka, tak samo jak w Ghost Chestplate'cie, tyle że macie 2 więcej dista. Czy warto dopłacać? No jeśli was stać, no kto bogatemu zabroni, jak najbardziej można, natomiast tak jak mówię, tani, dobry Ghost Chestplate będzie według mnie jest git armorem, wystarcza 230 level, więc no 100 kk ponad różnicy w cenie. Wiadomo, pieniądze to pieniądze, każdy ma tyle, ile da radę zdobyć, zawsze chciałoby się więcej, no, natomiast czasami może nie warto przeinwestowywać i zainwestować w coś innego. No i oczywiście skończymy na tym co zawsze, bo tak samo jak zabawnie jest u magów, tak i u paladyna najlepsza zbroja, najbardziej uniwersalna to Elven Mail, który kosztuje pewnie jakieś 2 kk, no ale ma 3 sloty, więc jest najbardziej uniwersalny. Jakie imbu w niego powkładacie? Zawsze 2
przynajmniej 2 żywioły plus Life Leecha możecie włożyć dowolne, jakie tylko potrzebujecie. No i tu jest przewaga po prostu Elven Maila nad wszystkimi pozostałymi armorami, to są te 3 sloty imbu. Natomiast mówię, jeśli gdzieś bije z ognia, no to na pewno Soul Shell będzie miażdżył wszystko, no bądź przede wszystkim już odpada wam robienie jednego imbu. Natomiast taką tanią opcją uniwersalną jest ten Ghost Chestplate, także chyba nie do końca odpowiedziałem. No odpowiedź jest taka, że dalej bis z boryką będzie Elven Mail, co jest zabawne, no ale taką mamy Tibię w tej chwili, że najlepsza zbroja jest taka średnia, bym powiedział. Jeśli chodzi o legi, no to tutaj też Ameryki raczej nie odkrywamy. Wiadomo, zaczynamy od 80 levela z Jalachar legami, bo dają nam 2 dista, potem przesiadamy się na pryzmatiki, bo oprócz dista na 150 levelu dostajemy jeszcze 3% odporności na fizyka. No i tak możemy biegać tak naprawdę do Falcon Greavesów, no powiedzmy. No bo Falcon Greavesy dają nam już 3 dista i 7% fizyki. No natomiast wiadomo, cena tutaj gra bardzo dużą, ale to bardzo dużą rolę, dlatego no wiadomo, że jeśli nie macie tyle pieniążków, żeby doinwestować w te legi, no to nie jest to takie hop siup. Po drodze macie jeszcze Fabulous legi, które dadzą wam 2 dista i 4% odporności na fizyka. Do tego jeszcze jakąś tam odporność na ogień. Natomiast tak jak mówię, no ta odporność na ogień jest jakieś tam 2% czy coś koło tego, to tak naprawdę waszego życia tutaj za bardzo nie zmieni. Fajnie mieć, no ale cudów nie ma i tak naprawdę to jest takie trochę sytuacyjne, czy te Eldritch Birchesy, Mutated Skiny, czy Fabulousy, bo mają tak naprawdę podobne statystyki, dają po 2 dista i tam około tych 3%, między 2 a 4% tak naprawdę fizyka. Natomiast Falcon Greavesy mają 7% fizyka i to jest zasadnicza duża różnica. No mają ten lód, więc wiadomo, będą lepsze tam, gdzie biją od lodu. Natomiast ten fizyk, zwłaszcza jeśli się doklejacie, no to ten fizyk będzie tutaj, albo boksujecie po prostu, nie? Ten fizyk będzie na pewno robił robotę. No wiadomo, 3 dista, no to dista lepiej mieć niż nie mieć. No natomiast ze względu na tą odporność na ataki fizyczne będą po prostu tutaj mega fajne, uniwersalne oczywiście i wszędzie je możecie założyć. Natomiast są dużo droższe i tutaj tak naprawdę Fabulousy będą z pozostałymi wygrywać ceną, bo Mutated skiny są po prostu dość drogie, bo pewnie ze 20k trzeba dać. Eldritche pewnie nawet więcej, natomiast też nie są jakieś super spoko, tam tylko 2% fizyka mamy i nadal 2 dista, no tyle, że dają tam, gdzie biją nas moby z holi, no to będą fajne, natomiast te Fabulousy kupicie pewnie za kilka kk dosłownie i dają wam te 4% fizyka i 2 disty tak samo. Natomiast jak mówię, Greavesy będą najbardziej uniwersalne, najlepsze po prostu. No oczywiście najlepsze będą Sanguiny, natomiast różnica w cenie to jest jakieś 500 kk między Greavesami a Sanguinami. No tu już mamy 4 dista, jakiś tam Holy Magic level, odporność 7% od fizyk, 8% od fizyka, 9 od energii. Teraz to się zamotałem. 9% od energii, 7% od fizyka, ale zwiększają wam do tego 8% kryta z Massana, więc tu jest taki jeszcze bonus do Dipsa, plus ten Holy Magic Level Dist, no wiadomo, są najlepsze, no natomiast czy warto dopłacać 500 kk do Greavesów? No to musicie sobie sami odpowiedzieć, jeśli was stać, why not, tak? Im lepsze EQ, tym lepiej, no natomiast taką cena do jakości, no to tutaj chyba Greavesy będą jednak na ten moment wygrywać. Może się to zmienić w przyszłości, kiedy zmieni się też cena, natomiast na dzień dzisiejszy, no to jednak ja bym tutaj zostawał przy Greavesach. No i jeśli chodzi o budki, no to na 220 poziomie mamy Winged budki, które dają nam 1 dista, jakąś odporność na ziemię, no więc tam, gdzie biją z ziemi, będą najlepsze.
Potem mamy Feverblumy, które dają nam na 270 levelu, które dają nam też 1 dista i 7 na lód. No to są tak naprawdę sytuacyjne, jakie odporności potrzebujecie, takie założycie. Natomiast na 400 poziomie macie Soul Walkersy, które dają wam też 1 dista, natomiast dają wam 5% fizyka, więc są najbardziej po prostu uniwersalne z tym fizykiem. No i będą po prostu najlepsze. No natomiast tak jak mówię, tutaj też cena gra rolę, musicie sobie sami wiecie, czy was stać, czy nie. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o opancerzenie, to jest wszystko. Przechodzimy sobie szybciutko do łuków. No i w łukach sytuacja jest też dosyć prosta. Zaczynamy sobie do 80 nie ma znaczenia tam co złapiecie, tego używacie, tam jakieś różnice są minimalne. Natomiast do 80 macie Walsingera, który daje wam dodatkowe 3 ataku, 5% celności, no i ma przede wszystkim zasięg 7 SQM-ów i tego możecie sobie używać tak naprawdę do 120, a nawet tak naprawdę i dłużej, natomiast na 120 macie Rift Bowa, który dodaje wam 5 ataku i 3 celności i też ma zasięg 7 SQM-ów. Wiem, że są tam gdzieś tam w międzyczasie inne łuki, ale po prostu mają mniejszy zasięg, no a na takim małym levelu no to lepiej mieć ten większy zapas dystansu, tam się jeszcze nie klatujecie, raczej bijecie z daleka, więc raczej te łuki dystansowe tutaj będą się bardziej sprawdzać. Natomiast na 150 jest Jungle Bow i tak naprawdę 150 level jest dla Paladyna rewolucyjny, tak? Natomiast nie przez Jungle Bow. Jungle Bowa tak naprawdę możecie spokojnie zeskipować, według mnie jest po prostu useless, bo ma tylko 2 sloty. Nie wiem, kto w Chipsoftie wpadł na pomysł, żeby dodać łuk, który teoretycznie jest mega spoko, bo ma 6 ataku, 5 celności, gdzieś tam tak odporność na fizyka, super, ale ma 2 sloty, więc jest useless. No nie używamy łuku, który ma 2 sloty, bo to bez sensu. Po prostu także Rift Bowa, Walsingera możecie używać spokojnie do tego 220 poziomu. Po drodze jest jakiś tam Umbral bodajże, natomiast on też ma 2 sloty i jest bez sensu. A różnica między Destructionem a Riftem to jest tylko celność. Natomiast od 150 levela używacie Diamond Arrowów i ta celność już nie jest tak istotna, bo i tak będziecie mieć te 100% celności prawdopodobnie czystym. No bo z Walsingerem na pewno będziecie mieć już 100% celności na Diamond Arrowach. Co do Rifta nie jestem pewien, czy tam nie skończy się na jakichś 99-98. Natomiast od 220 macie Living Wine'a, który daje wam 5 ataku i po prostu tak naprawdę i odporność od ziemi, no i przede wszystkim no on ma 5 celności i wtedy już będziecie mieć na pewno 100% celności, więc tak naprawdę jest podobny do tego Rifta, dodaje nam dodatkową odporność, no i daje nam dista już, no i przez tego dista myślę, że tutaj warto się przesiąść. Potem macie Kataklizma, na którego warto się przesiąść ze względu na to, od 250 poziomu, że ma 2 dista, 6 ataku, tak jak mówię, celność raczej tutaj już pomijamy na Diamondach, nie jest ona istotna za bardzo. I wszystkie pozostałe łuki, które gdzieś tam są tu w międzyczasie, tak, poza Living Wine'em, Kataklizmem, aż do Falcona, są nieistotne, no bo wiem, że tam jest gdzieś tam Eldritch, natomiast ten Perfect Shot, którego on ma, nic nie daje w zasadzie, bo działa tylko na tego mobka, którego mamy zaznaczonego i jest lipa i też z tego co kojarzę chyba ma tylko 2 sloty, bo z jakiegoś powodu sobie go nie wynotowałem na liście, więc coś go tam musiało zdyskredytować. Tak czy siak po 200 levelu to tak naprawdę Living Wine, Kataklizm, Falcon. To są do 400 levela 3 łuki, które was interesują, w zależności od grubości waszego portfela. No, na 300 kupujecie Falcona. Teraz ten Falcon już nie jest taki drogi jak kiedyś, bo pamiętam czasy, kiedy kosztował po 50-60 kk. Teraz kupicie go za pewnie kilka, może max kilkanaście kk, w zależności od serwera. Oczywiście nie mówię tutaj o serwerach, które wystartowały pół roku temu, czy 2 miesiące temu, no bo tam ceny to wiadomo są trochę inne. No i oczywiście na 400 levelu wchodzimy na Soul Bleedera, jest obok Sanguina najlepszym łukiem. I dlaczego mówię obok? No bo
najlepszym łukiem bezapelacyjnie jest na pewno Sanguine Bow, natomiast są gdzieś tam wyjątki, w których tak naprawdę nie ma większej różnicy między Soul Bleederem a Sanguinem, a nawet Soul Bleeder może być lepszy. Czyli są to spoty, na których po pierwsze nie możemy bić z Massana, nie możemy bić de facto z Holi, no bo tak naprawdę główna różnica między Sanguinem a Soul Bleederem jest taka, że wzmacnia nam obrażenia z Holi. Dokładnie z Massana, z Massana. Więc jeśli nie możemy bić z Massana, no to już to tak dużo nie daje, no bo ma on tylko jeden ataku więcej niż Soul Bleeder. Celność, tak jak mówiłem, tu już na tym etapie pomijamy, no i ma 2% więcej, o 2% więcej zwiększa obrażenia krytyczne niż Soul Bleeder, no bo ma 12%, a nie 10% jak Soul Bleeder. Także jeśli nie możemy bić z Holi, no to ta różnica między tymi łukami nie jest jakaś taka znacząca, więc jeśli jesteście na etapie, że bijecie respa, na którym nie możecie bić z Holi, bo moby są odporne, no to tak naprawdę przesiadka z Soul Bleedera na Sanguina za wiele wam nie da, nie będzie zbyt odczuwalna. A powiem więcej, jeśli potwory, które bijecie, jeszcze dodatkowo biją was z Holi, no to Soul Bleeder będzie lepszy, bo daje wam jeszcze 7% odporności na tą świętość, więc będzie po prostu lepszy od Sanguina. Natomiast we wszystkich pozostałych przypadkach najlepszym łukiem będzie Sanguine Bow od 600 levela. Cena kosmiczna oczywiście. Soul Bleedera cena już jest kosmiczna, no bo ponad 300 kk trzeba pewnie dać za niego. Sanguina pod 1 kk prawdopodobnie będziecie musieli zapłacić, więc cena jest jeszcze bardziej kosmiczna. No ale wiadomo, kto bogatemu, jak wcześniej wspomniałem, zabroni. Jeśli chodzi o kusze, no to tak naprawdę gdzieś tam na początku macie Rift Royal Crossbow, różnica nie jest między nimi zbyt duża, tak naprawdę tylko gdzieś tam różni się ten zasięg. Potem macie Crossbow of Destruction od 200 poziomu, no ale to są takie powiedzmy startowe, tak naprawdę tutaj patrzycie głównie na to, ile kusza ma ataku. Tak naprawdę gdzieś tam potem macie Cobra Crossbow, ten chyba od 220 poziomu, no ale wiadomo, że raczej będziecie dążyć do Umbrella, który ma 9 ataku, 3 dista, no tutaj plus 3 dista, tutaj tak nie jest już istotne. Ten dodatkowe sloty w kuszy już nie są tak bardzo istotne jak w łuku, no bo umówmy się, no kuszy używacie tylko na bossach tak naprawdę, no poza bossami raczej z kuszą nikt chyba w dzisiejszej Tibi nie biega, więc tak naprawdę liczy się tutaj atak, celność i dystans. No oczywiście najlepszą kuszą, jeśli chodzi o stosunek ceny do tego, co nam daje, jest Naga Crossbow, bo daje nam aż 8 ataku, 6 celności, to co jest bardzo dużo. No i daje nam 2 dista, więc za te parę kk można już mieć naprawdę fajną kuszę. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości, no to będzie wypadać najlepiej. Natomiast Soul Piercer też nie jest już jakiś mega drogi, bo pewnie za jakieś 50 kk go kupicie, no i będzie jeszcze lepszą opcją niż ta Naga. Natomiast mówię, no jest po prostu też droższą opcją, ale daje nam już 4 distaż i 9 ataku, 6 celności nadal, no i jeszcze 10% wzmocnione obrażenia krytyczne, więc to będzie robić robotę. No i na koniec oczywiście zostaje nam Sanguine Crossbow, który ma jeszcze 1 ataku więcej niż Soul Piercer, 7 celności, no i jeszcze nie 10, tylko 12% wzmocnione obrażenia krytyczne, więc de facto będzie najlepszą kuszą. No ale tak jak mówię, no kuszę używamy tylko na bossy, więc powiedzmy, że nie jest to jakieś tam super istotne. Także krótko podsumowując, jeśli mamy wybrać takiego top seta, no to wybieramy sobie łuk oczywiście Soul Bleeder, Sanguine Bow, zamiennie tam, tak jak powiedziałem, w zależności od tego, czy Holi jest istotne, czy nie. Jeśli nie, no to bezapelacyjnie Sanguine. Jeśli kusza, no to też Sanguine, Soul Piercer, Naga Crossbow. Wszystkie 3 są mega, wiadomo, to już tylko zależy od zasobności waszego portfela. Im macie więcej pieniędzy, tym możecie iść dalej w tych kuszach. Jeśli chodzi o hełmy, Alicorn nie ma dyskusji, 3 disty, 2 sloty, 5% na wszystko, jest git, najlepszy. Jeśli chodzi o armor, no to zostajemy dalej przy Elven Mailu, Soul Shellu ewentualnie, no a jeśli chcecie tanio, a dobrze, no to Ghost Chestplate i też będzie spoko, natomiast
no Elven Mail nadal. Niestety taką mamy Tibię Elven Mail, najlepszą zbroją w Baka 23. No i jeśli chodzi o legi, no to wydaje mi się, że te sanguiny są fajne, natomiast ja bym został przy Greavesach ze względu na różnicę w cenie. Po prostu jest bardzo duża, a gdzieś tam ten boost, czy jest aż tak duży? No tak samo, jeśli gdzieś nie możecie bić z Holly, no to generalnie te sanguiny są totalnie niewarte inwestycji, natomiast jeśli możecie bić z Holly, no to jak najbardziej, no pomogą wam, no, natomiast musicie się liczyć z kosmicznym wydatkiem, bo te 500-600 kk pewnie będziecie musieli zapłacić. No jeśli chodzi o budki, no to są tylko soule, są naprawdę tutaj nie ma za bardzo dyskusji, są najlepsze i to wszystko. Nie omawiam tutaj amuletów, nie omawiam tutaj trinketów, nie omawiam ringów, bo nie ma to sensu, są sytuacyjne, jakiej odporności potrzebujecie, taki zakładacie, więc porównywanie ich ze sobą to jakby nie ma większego sensu ani znaczenia, no bo tak jak mówię, no jeśli potrzebujecie jakiejś odporności, no to taki amulet z tą odpornością zakładacie i tak Tibia dzisiaj wygląda, więc porównywanie ich ze sobą nie ma żadnego tutaj większego sensu. Tak samo jest z trinketami. Jakiej odporności potrzebujecie, taki trinket zakładacie i to jest tak naprawdę wszystko. Nie ma tutaj za dużej dyskusji. Dobra. Na dzisiaj to jest wszystko. Jeśli się gdzieś pomyliłem, a pewnie jak zwykle gdzieś jakiegoś babola palnąłem, bo wiadomo, no tak jak mówię, nie gram paladynem, gdzieś tam starałem się przygotować do tego filmiku, jednak czasami gdzieś coś z głowy wypadnie, coś tam się pomiesza i tak dalej. Wiecie jak jest, oczywiście, jeśli się pomyliłem, no to napiszcie w komentarzu pod filmem, jeśli film się podobał, to też dajcie znać standardowo, od czasu do czasu będziemy sobie losować coiny wyrywkowo z komentarzy. Oczywiście, jeśli będzie 100 łapek, to na pewno sobie wylosujemy coiny i oczywiście, żeby wygrać coiny, trzeba być subskrybentem kanału, no jest to nieodłączna niestety tutaj gdzieś tam sprawa, żeby wygrać jakiekolwiek coiny na kanale, musicie być subskrybentem. No i tak naprawdę kończymy. Łapy w górę zostawcie suby, dzwoneczki, sraty, taty, takie tam. Trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.